Mandragora to tytuł, który łatwo przegapić w zalewie newsów dotyczących produkcji od branżowych gigantów. O grze jest dosyć cicho, chociaż przykuwa ona uwagę swoją bajeczną oprawą. Czy najnowsze dzieło Primal Game Studio oferuje coś więcej niż ładne widoczki? Cześć, z tej strony Libra z GameOnly.pl, a przed Wami recenzja Mandragora Whispers of the Witch 3 w wersji na PC. Gra ukaże się również na Xboxach Series, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Wstępnie należy do najbardziej rozbudowanych, decydujemy się na jedną z 6 klas oraz określamy wygląd naszego protagonisty w nieszczególnie rozbudowanym kreatorze, po czym ruszamy do świata Feldum. Składające się z dosyć skromnie animowanych obrazków intro daje nam kilka podstawowych informacji o opowieści, której stajemy się częścią. Tak oto wcielamy się w inkwizytora na usługach króla kapłana, który, jak na przedstawiciela tego fachu przystało, dostaje zadanie spacyfikowania pewnej wiedźmy. Fabuła nie należy do najbardziej odkrywczych, ale spełnia swoje zadanie. Nie jest przesadnie poważnie, a w trakcie kampanii natkniemy się na sporo humorystycznych elementów. Nie byłem super wciągnięty, ale też nie czułem się znudzony. To solidna historia, nawet jeżeli momentami szyta zbyt grubymi nićmi. Mandragora oferuje wszystko to, za co miliony graczy pokochało Soulsy, tyle że w perspektywie 2,5D. Okładamy zatem kolejnych oponentów, a każda potyczka wymaga od nas nie tylko odpowiedniego pozycjonowania i odczytywania zamiarów przeciwnika, ale też umiejętnego zarządzania naszymi zasobami, takimi jak wytrzymałość czy mana. Z pokonanych wrogów wypadają dusze, tutaj nazywane esencją, które wykorzystujemy do rozwoju naszej postaci przy jednym z odblokowanych wcześniej kamieni czarownicy. W odróżnieniu od Soulsów, tutaj kolejne poziomy nagradzają nas punktami talentów, które zainwestować możemy początkowo w jedno z 6 bardzo rozbudowanych drzewek, a po osiągnięciu 25 poziomu dostajemy wolną rękę, by inwestować w co tylko zechcemy. Sens ma zarówno trzymanie się jednego archetypu, jak i budowa postaci hybrydowej. Umiejętności są ciekawie zaprojektowane i w fajny sposób wpływają na gameplay. To, jaką ścieżkę obierzemy, wpływa też na poziom trudności. Nasze inwestycje mogą zaowocować zwinnym bohaterem, wbijającym sztylet w plecy i ginącym od jednego ciosu, ale też takim, który stoi, razi wrogów piorunami, a jego zdrowie i mana same się odnawiają. Przy tym, jak wiele oferują drzewka umiejętności, nieco blado wypada walka. Ograniczeni jesteśmy do 2 zestawów oręża oraz 2 zestawów po 3 umiejętności aktywne każde. Korzystanie z magii danego typu wymaga dzierżenia przez nas przypisanego do niej reliktu, zatem kombinacje typu mag bojowy fechtujący dwuręcznym mieczem i przemieniający się w ognistą kulę kompletnie odpadają. Walka i tak daje dużo frajdy przez bardzo długi czas, ale w pewnym momencie te ograniczenia zaczęły mi przeszkadzać. Liczę na jakąś poprawę tego aspektu przy okazji aktualizacji. Jeżeli soulsowy rodowód, od którego zacząłem Was nie zniechęcił i słuchacie dalej, to drugim filarem, na którym stoi Mandragora, jest jej metroidwaniowa dusza. Przemierzanie świata przypomina w dużej mierze to, co znamy z gier takich jak seria Ori, chociaż aż tak zwinni nie jesteśmy. Mapa podzielona jest na setki korytarzy z przejściami zarówno poukrywanymi, jak i poblokowanymi, do których wrócić będziemy musieli później, gdy już poznamy niezbędną do pokonania danej przeszkody umiejętność. Z tym związany jest chyba mój największy zawód. Kolejne zdolności, powiedzmy terenowe, odblokowujemy rzadko, jest ich niewiele, a rozgrywka nie ulega odczuwalnej zmianie, gdy już je posiądziemy. Wskoczymy do kilku wcześniej niedostępnych miejsc i to tyle. Właściwie tylko jedna z nich przydawała mi się częściej. Wielkim plusem jest mnogość uzbrojenia, jakie zebrać i wytworzyć możemy w trakcie przygody. Twórcy przygotowali imponującą liczbę broni i pancerzy o zróżnicowanych statystykach. Mamy wielką dowolność w tworzeniu naszego buildu, zarówno pod względem cyferek, jak i w kwestiach wizualnych. Do obozu, będącego głównym hubem gry, wraz z naszymi postępami trafiają postacie trudniące się najróżniejszymi profesjami. Znajdziemy tu zarówno kowala, alchemika, jak i osobę zaznajomioną w sztuce transmogryfikacji. Każde z nich oferuje nam nie tylko swoje usługi, ale też zadania do wykonania i nieraz całkiem interesujące informacje o wydarzeniach z ich życia. Wypada też wspomnieć o tym, na co deweloperzy poświęcili zapewne mnóstwo pracy, która zresztą zaowocowała. Starcia z bossami, zwłaszcza tymi fabularnymi, zapewniają świetne przeżycia zarówno pod względem wizualiów, jak i mechanik. Bywają też wieloetapowe, gdy już wydaje nam się, że uporaliśmy się z danym parszywcem, ten nagle dostaje nowy, potężniejszy zestaw ruchów. Niestety nie udało się uniknąć odczuwalnego recyklingu wśród bossów. Tych opcjonalnych, różniących się właściwie jedynie nazwą, przyjdzie nam mordować dosyć często.
Gdybym miał opisać grafikę jednym zdaniem, to powiedziałbym, że jest to mieszanka Ori z Diablo 3. Jako że obie te produkcje pod tym względem bardzo przypadły mi do gustu, to nie inaczej mogło być w przypadku Mandragory. Gra jest naprawdę ładna, a momentami wręcz śliczna. Przez cały czas czułem, jakbym przemierzał świat wyjątkowo mrocznej baśni. Jest też nieco komiksowo, a na pierwszy plan często przewija się niezwykle klimatyczne oświetlenie. Całość wydaje się też nieco rozmazana, jakby świat został namalowany. Projekty lokacji stoją na bardzo wysokim poziomie. Zachwycają nie tylko mnogością odnóg i przejść, jakie możemy zwiedzić, ale też unikalnym klimatem, jaki udało się twórcom nadać każdej z nich. Wchodząc na dany obszar, nie sposób pomylić go z żadnym innym. Na mapie Mandragory znajdziemy wiele miejscówek wręcz ikonicznych dla fantastyki. Dostajemy mroczne lasy, złowrogie bagna, rybackie wioski czy gotyckie zamczyska. Prawie wszystko wygląda super. Jedynym niefortunnym wyjątkiem jest entropia, mroczny wymiar, który zmuszeni jesteśmy kilkukrotnie odwiedzać, jest nieprzyjemna i brzydka, a często też nieczytelna. Mandragora brzmi świetnie. W oprawie dźwiękowej gry zakochałem się już od pierwszych minut. Serio? Utwór, który przygrywa nam przy tworzeniu postaci, jest tak dobry, że nie chce się tego menu opuszczać, żeby go nie przerywać. Może stwierdzenie, że dalej jest tylko lepiej, jest nieco na wyrost, ale zdecydowanie przez większość czasu muzyka trzyma równie wysoki poziom, a nawet jeśli zdarzają się niewielkie odstępstwa, to ich jakości i tak wiele tytułów mogłoby pozazdrościć. Bardzo dobrze wypadają też dialogi, głosy postaci zostały celnie dobrane, a aktorzy dubbingowi włożyli wiele wysiłku w odgrywanie swoich ról. Dodając do tego fakt, że gra nie jest przegadana i nie trafiamy na wiele niepotrzebnego wodolejstwa, wychodzi nam z tego bardzo przyjemny do słuchania scenariusz. Przewijałem wypowiadane kwestie znacznie rzadziej niż w innych produkcjach, a to, uwierzcie mi, o czym świadczy. Nie mogę nie wspomnieć o całej reszcie efektów dźwiękowych, które towarzyszą rozgrywce. Wszelkie odgłosy uderzeń, używanych umiejętności czy warczących na nas przeciwników są dopracowane i doskonale komponują się z atmosferą, jaką zaserwowali nam artyści odpowiedzialni za stronę wizualną. Mandragora to tytuł solidnie doszlifowany pod względem technicznym. To bardzo miła odmiana wśród zalewu gier, które na premierę są posklejane szarą taśmą, a zadowalającą wydajność prezentują dopiero kilka tygodni, a czasem miesięcy po premierze. Primal Game Studio dostarczyło produkt kompletny i świetnie zoptymalizowany. Nie napotkałem żadnych spowolnień animacji, skryptów, które zapomniały się odpalić, czy niespodziewanego wyrzucania do pulpitu. Gdybym chciał się przyczepić, to mógłbym ponarzekać na potrafiący się zlegować interfejs w menu drzewka umiejętności, ale miało to miejsce rzadko i nie wpływało negatywnie na zabawę. Mandragora to produkcja, która wygląda pięknie, brzmi niesamowicie, a rozgrywka, na którą stawia, czerpie pełnymi garściami ze sprawdzonych rozwiązań. Może i większość tego, co gra zawiera, już gdzieś było, ale tutaj zaimplementowane jest to na tyle dobrze, że z przyjemnością odkrywałem kolejne zakamarki świata Faeldum. Problemem po pewnym czasie okazało się dla mnie zamknięcie możliwości naszej postaci za aktualnie dzierżonym orężem. Chociaż drzewko rozwoju pozwala na dużą swobodę i oferuje ciekawe synergie pomiędzy klasami, to rzadko która umiejętność może być używana z bronią inną niż ta przypisana do danego archetypu. Potyczki byłyby o wiele ciekawsze, gdyby ograniczenia te zostały zdjęte. Uwierało mnie też to, jak niewiele zdolności pokonywania stawianych na naszej drodze przeszkód odblokowujemy z postępami w fabule i jak rzadko ma to miejsce. Elementy Metroidvanii wykonane są tu nieźle, ale zbyt długo zajmuje zdobycie kolejnych narzędzi lub mocy, jest ich również za mało jak na tak długą grę. Ostatecznie jednak uważam Mandragorę za produkcję bardzo dobrą. Wybornie bawić mogą się w niej i fani Soulsów, i gracze, którzy tak jak ja nie przepadają za tytułami od From Software. Twórcom udało się świetnie zbalansować tajemnicę z przystępnością. Oby Mandragora sprzedała się w wielu milionach kopii, bo chętnie zagrałbym w kolejną część. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających grupę Godlike'a. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Mandragorze. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!